no ale działa. Witam wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj w końcu z warsztatu, więc tyle dobrego. Mam nadzieję, że samochody dadzą na chwilę spokój. Jak widzicie, złomu zebrało się od cholery. Materiału jest sporo do wykorzystania, więc wypadałoby się tego powoli pozbywać. Dzisiaj temat lekki, ze względu na to, że do budowy piaskarki komorowej potrzebuję okręgu o średnicy 70 cm, to musimy wygiąć sobie ten pręt. Jak? Zrobimy do tego walcarkę. Także jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, to zapraszam do oglądania. Tak jak i w przypadku większości moich urządzeń, które robię sam, walcarka będzie zrobiona po taniości. Także cały korpus wykonamy praktycznie ze złomu. Ja już mam tutaj wszystko pocięte i w miarę przyszlifowane, tak żeby spaw to chytał. Poza w ogóle złomem będziemy potrzebowali tak: dwie śruby FI 20 razem z nakrętkami i z podkładkami. Do tego na każdej z tych śrub po 4 łożyska. One mają średnicę wewnętrzną też FI 20. No a razem dadzą nam 5,5 cm możliwości roboczej, także potencjalnie te 5 cm płaskowniki będzie można wyginać. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Poza tym już kiedyś kupiłem podnośnik słupkowy 10 ton. No i do tego 2 łożyska UCP 210. One mają środkową średnicę tutaj wewnętrzną 50 mm, a co za tym idzie dodatkowo wałek FI 50. Także zabieramy się do roboty. Tak, żeby Wam w miarę zobrazować wygląd, to będzie wyglądało tak, że te śruby będą tutaj w otworach. To wszystko będzie ze sobą zespawane. O tym, czemu dałem ten profil, powiem później, jak już będę to wszystko spawał. Teraz tutaj kątowniki. Tu w samym środku tego wszystkiego będzie ten pręt. A, zapomniałem jeszcze dodać. Będę potrzebował jeszcze 2 blaszki, ze względu na to, że pierwsza to będzie jakby podstawka do tych 2 łożysk, a druga będzie po prostu zamykać to wszystko i obie zrobimy z blachy 1 cm grubości. To będzie tutaj w środku, będzie sobie naciskać na pręt, a na tym... Oj, kurde. Dobra, otwórz się. A na tym będzie po prostu siłownik, który będzie pompował i naginał to wszystko. Dobra, możemy zająć się podstawą. Przed w ogóle samym spawaniem musimy wymierzyć otwory w tych 2 ceownikach. No i tak, z racji tego, że śruba ma FI 20, to przyjmiemy sobie środek otworu na wysokości 15 mm, tak żeby z góry ścianka miała jeszcze te 5 mm zapasu. No i trasujemy. Mamy już te 15 mm zaznaczone i teraz tak, w każdym zrobię po 4 otwory, czyli po 2 na stronę. Pierwszy będzie bliżej środka, znaczy no, wiadomo, że będzie bliżej środka niż ten drugi, który będzie dalej, ale ze względu na to, że jak śruba będzie tutaj, to może być tak, że w przypadku gdy pręt ten, który będzie to wszystko giął, będzie bliżej, to może po prostu nam tego nie zgiąć. A jak będzie dalej, to opór będzie oczywiście mniejszy, bo będzie dłuższy kawałek, nie? Więc pierwszą robię sobie, dajmy 2 cm. 2 cm od krawędzi. A drugą zrobię 11,5 mm od krawędzi. Znaczy 11,5 cm. Otwory już napunktowane, idę na wiertarkę, widzimy się za chwilę. Otwory już wywiercone,
ale niestety otwornica przy tym ostatnim otworze tutaj już nie wytrzymała i przy samym końcu ułamały się zęby, ale to sobie w przyszłości wywiercę, jak kupię nową otwornicę. Na razie spawamy to tak. No i co teraz? Teraz pierwsze co zrobimy, to zespawamy sobie te płytki z tymi profilami. One są mniej więcej na równo ucięte, ale tak, żeby była możliwość jeszcze tutaj zalania lekko spoiny. Więc zabieramy się za spawanie tego. Mamy już te dwa kawałki pospawane. Tu takie 3 ścieżki powinny wystarczyć bez żadnego problemu. Tylko kurde, dzisiaj tak gorąco. Na dworze patelnia, a ja tu mam 30 stopni. Nie wiem, czy zobaczycie, ale pocę się jak szczur. Ale no nie ma co się użalać nad sobą. Lecimy dalej. Teraz musimy sobie obspawać tą podstawę. Złapiemy to punktowo i później podobnie tak jak tutaj zrobimy kilka ścieżek. Ustawimy ją mniej więcej po środku tego wszystkiego, no bo ona będzie odpowiedzialna za trzymanie 2 płaskowników tutaj, żeby było po prostu miejsce na nie. Zdejmuję to, co spawałem przed chwilą, łapię to i widzimy się za chwilę. Mam już tutaj złapane z każdej strony. Teraz możemy przyspawać sobie te 2 kawałki tutaj do tej szyny. Tu już główną konstrukcję mamy gotową. Teraz musimy dać chwilę spawarce odpocząć, bo nabrała za wysokiej temperatury i już żółta kontrolka mi się tu świeci. Także za chwilę wrócimy, a tu już pozostaje tylko przyspawać te kątowniki z 4 stron i będzie można powoli kończyć robotę. Mam to już połapane tutaj punktowo. Teraz muszę sobie wymierzyć tą odległość, która jest tutaj w środku, tą całą powierzchnię, odjąć z każdej strony po pół centymetra i wyciąć z blachy to, co będzie podtrzymywało. Otwory w blaszce mam już wycięte. Teraz sobie zamontuję te łożyska do blaszki. Zmierzę sobie tutaj cały rozmiar płyty, która będzie mi to zamykać. Wytnę sobie to z blachy 1 cm i widzimy się, jak to już będzie złożone. I teraz tak, dlaczego zastosowałem te profile? Mam tutaj taki profil do gięcia, przypuśćmy, i będę chciał tutaj wstawić to, co będzie gięło. I w przypadku, gdy on już dojdzie do takiego momentu, że byłby na równo z tym, no to nie można by było go bardziej wygiąć. A tak, to mamy jeszcze większe pole manewru, że tak naprawdę ten pręt jest poniżej tych prętów, więc będziemy mogli też robić małe średnice po prostu. Tak sobie to zrobiłem, żeby był jakby większy zakres pracy. Pospawane. Nawet spróbowałem wygiąć, coś tam się wygięło, ale jest dość poważny problem ze względu na to, że jak coraz mocniej siłownikiem naciskam, to ze względu na to, że jest tutaj trochę tego luzu, to wszystko idzie ze skosa. I tak naprawdę wygina mi tutaj najbardziej tą stronę, a ta jest tak jakby mniej wygięta i kurde dziwnie to wygląda.
będzie trzeba to naprawić. Postanowiłem, że rozbieram to, ale tylko tą środkową część. Ściany zrobię z ceownika, tego, którego na złomie znalazłem, a tą część ruchomą, która po prostu, na której będzie siłownik, zrobię z grubszego ceownika. Zamknę go sobie tutaj po bokach, wytnę tutaj miejsce na prowadnicę i to już powinno być lepiej. Także widzimy się za chwilę, jak już tego nie będzie. Oczyściłem tylko tyle, ile jest konieczne. No i teraz tak, musimy przyspawać teraz te dwa kawałki, ale w taki sposób, żeby one nachodziły tak. Więc tutaj musimy uciąć odpowiedni kawałek. Ja sobie go właśnie wyznaczę teraz. Tu już mam jeden kawałek zaznaczony. Musimy go ściąć po prostu tutaj na równo, żeby to wszystko dolegało i było fajnie zaspawane. Ja sobie zaznaczam drugi, wycinam i widzimy się za chwilę. Mam już dwa kawałki tutaj docięte. No i one będą po prostu tak o. Będą lekko cofnięte, tak żeby były złapane na końcu. Po to, że tak czy siak jak to będzie wystawało, to się zrówna, a nawet kawałek wyjdzie za ten obrys. Więc to musi być trochę cofnięte do tyłu. Najlepiej tak, żeby to po prostu po rogach złapało. No i tyle. Spawam to. Później wymierzam sobie odległość tego ceownika, jaką muszę uciąć. Ucinam go tak, żeby tutaj fajnie chodził. No i widzimy się za chwilę. Chwilę pociąłem, pospawałem trochę i wyszło mi coś takiego. To jest tak, to jest ten ceownik. Tu są dwa kątowniki ograniczające tutaj na bokach. Na środku jest podpórka, bo tutaj będzie stał ten siłownik i to sobie będzie tak fajnie w miejscu tutaj stało. Do tego dorobiłem jeszcze tutaj z przodu wzmocnienia w miejscach, po których to będzie chodzić tutaj na tych ramach, żeby nie odchylało się to do tyłu. Powinno być teraz już wszystko ok. Ja już otwory mam tutaj wyznaczone na pręt z łożyskami, więc składam to do kupy. Zamykam później górę tym ceownikiem. To będzie na sufit i widzimy się już na próbie testów. Tak to będzie wyglądało. Górę pospawałem sobie tylko punktowo, ze względu na to, że teraz robimy sobie test i jak wszystko będzie ok, to już sobie później finalnie pospawam tak jak trzeba, bo może się okazać, że będzie trzeba to rozcinać, więc lepiej rozciąć kilka punktów i spokój. Dobra, także ja montuję nasz pręt. Dobra, wybaczcie, ale musiałem otworzyć drzwi ze względu na to, że tam pręt będzie wychodził, bo nie mam tutaj za bardzo miejsca. Także możemy zaczynać testy. Tu jest naspawana śruba FI 12 i ona jest na klucz 19, więc będę sobie mógł to normalnie grzechotką kręcić w jedną i w drugą stronę. No i działa. Teraz będę musiał sobie tutaj na tym końcu i gdzieś tutaj uciąć, bo ogólnie chciałem mieć FI 70, ale niestety tu mi ten profil pękł przy gięciu, więc tak naprawdę musiałem go jeszcze znowu o 20 cm przesunąć. W chwili obecnej ma właśnie FI 70, więc będę musiał to, nie wiem, no gdzieś tutaj to jakoś złapać, żeby wszystko było ok. Wypadały podsumować. Sprzęt działa, nie najgorszy jest, wygiął dość pokaźny profil. On ma ściankę 2 mm i to jest bodajże 35×35 albo 40×40, więc dość solidny. Teraz co do kosztów, no to tak, siłownik, kurczę nie wiem czy go liczyć, bo ja już go chyba z 5 razy odliczałem. Więc myślę, że no nie ma sensu, ale pewnie gdzieś na Allegro z 8 dych trzeba liczyć. Pręt tutaj w środku kosztował mnie 3 dyszki.
Łożyska, te dwa łożyska razem kosztowało mi 50 zł. Śruby i te nakrętki i podkładki 20 zł i 32 grosze. No i 8 łożysk najtańszych jakie były, 22 zł. No i razem to daje 122 zł i 32 grosze. Więc no, jak będzie robota na to, żeby kręcić właśnie takie kółeczka, to myślę, że nie jest to drogo, tym bardziej, że cały korpus zrobiony jest ze złomu. Dobra, trochę się upociłem, bo chyba z pół godziny kręciłem ten profil, no ale trzeba było to zrobić. Będę się z Wami powoli żegnał. Jeśli jesteście zainteresowani tym, co jeszcze tutaj robię, no to wrzucę Wam tutaj filmik z wymiany olejów DSG w Arteonie. Także też takie samochodowe tematy. Także jeśli film się podobał, zostaw łapkę w górę. Jak są jakieś pytania, sugestie, zapraszam do komentarzy. No i będę się z Wami żegnał, także trzymajcie się i do następnego. Cześć!